Dzień dobry wszyscy. Dzisiaj jesteśmy na północy Polski i jestem w bardzo starym mieście, które nazywa się Gdańsk. Możecie widzieć symbol miasta Gdańska, to jest żuraw. I dzisiaj w tym filmiku będę pokazać Wam te przepiękne miasto, to jest Gdańsk. Gdańsk. Według niedawnego wydania Oskara Bednarskiego z kanału Globalista, Gdańsk zajmuje drugie miejsce razem z Krakowem pod względem obecności turystów w Polsce. Faktycznie nie trudno zdać sobie sprawę, dlaczego tak jest. Gdańsk jest jednocześnie bardzo pięknym i bardzo interesującym miastem. Jak wiele miast w północy Polski, Gdańsk kiedyś był częścią Niemiec. Wtedy go nazywali Danzig. Było wiele kłóceń między Polakami i Niemcami o posiadaniu tego miasta, ale te kwestie były koniecznie uregulowane w wyniku II wojny światowej. Chociaż Gdańsk jest terenem polskim dzisiaj, można w każdym razie czuć tutaj wpływ Niemiec. Na przykład ratusz, z którego można zobaczyć całe miasto. No kolejny raz idziemy po schodach do góry ratuszu, ale tego razu nie jesteśmy we Wrocławiu, jesteśmy gdzie? W Gdańsku. No teraz wchodzimy na taras widokowy. Wow! No Gdańsk. Nie myślałem, że to będzie tak pięknie, ale naprawdę to robi wrażenie. Z tego punktu widokowego można było podziwiać główny cech architektury Gdańsku, mianowicie przepiękne trójkątne dachy, które są wszędzie. No, mi powiedzieli, że główny rynek nazywa się tu w Gdańsku Długi Targ i tu jest taki pomnik, powiemy, no, statuę, posąg i w Krakowie to jest Adam Mickiewicz, czyli Adaś, a tu jest Neptun. I jak widzicie, on dźwiga w ręce trójząb i tam bardzo pięknie. W Gdańsku zawsze jest coś do zobaczenia i jest idealne miejsce do spaceru. Ale co zrobić, kiedy już masz dość chodzenia? Po długim spacerze zawsze jest bardzo przyjemno zostać w kawiarni i spróbować coś smacznego. I to jest pożyczka, to zrobione z czekolady i tam wewnątrz jest coś bardzo słodkiego. Widzicie, jak to wygląda? Jest jak ciastka. Uj. Powinno być bardzo smaczne. Razem z kawą to jest po prostu super. W jeden dzień można bardzo dobrze się cieszyć spacerując po Gdańsku, ale tutaj też jest coś dla fanów historii. Gdańsk to nie tylko miasto, gdzie można zobaczyć bardzo starą architekturę, która oczywiście jest bardzo piękna i interesująca, a tu można jeszcze poznać historię Polski niedawnych lat. I dlatego właśnie przyjechaliśmy tutaj, do Stoczni Gdańskiej, gdzie zdarzył się w 80 latach strajki, które spowodowały koniec Związku Radzieckiego i władzy komunistycznej we wschodniej Europie. Stocznia Gdańska może wydawać się całkiem nieinteresującym miejscem na pierwszy rzut oka, ale tu w 80 latach zdarzyły się naprawdę przełomowe rzeczy dla Polski i całego świata.
Zaczęło się to w sierpniu 1980 roku, gdy robotnicy Stoczni Gdańskiej na czele z Lechem Wałęsą wystąpili w obronie swoich praw i postulowali demokratyczne reformy w państwie, gdzie rządził system jednopartyjny. Solidarność, pierwszy niezależny związek w Polsce, stało się ruchem masowym, zyskując poparcie całego społeczeństwa Polski, co zmusiło reżim komunistyczny do negocjacji. Porozumienie gdańskie zostało podpisane, co pozwoliło na legalizację Solidarności i otworzyło drogę do stopniowego osłabienia i ewentualnie upadku władzy komunistycznej w Polsce i w wielu innych państwach, w tym sam Związek Radziecki. Dzisiejszy Stopnie jest bardziej turystycznym miejscem i za moim lewym ramieniem zobaczycie duży krzyż, który zbudowali w 1980 roku mniej więcej. I ten krzyż był zbudowany na cześć ludzi, którzy zginęli na proteście przeciw komunizmowi. I ten protest zdarzył się w 1970 roku. I nawet kiedy Jan Paweł II przyjechał do Polski na pielgrzym, on modlił się przed tym krzyżem. A za prawym ramieniem jest Muzeum Historii Solidarności, historii Lecha Wałęsy. A ja nie będę pokazywać, co tam jest we wnętrzu, ale mogę polecać wszystkich do wizyty do tego muzeum, bo tam jest bardzo interesujące. Spacerując po tej dzielnicy, trudno uwierzyć w to, że kiedyś tu była prawdziwa walka za prawa człowieka. Dzisiejsza stocznia stała punktem centralnym dla procesu, który idzie w dużych państwach na świecie, w tym w moim. Chodzi mi właśnie o gentryfikację. Wraz z przyjęciem kapitalizmu w Polsce również wzrosło zapotrzebowanie na luksusowe nieruchomości nad brzegiem. W rezultacie stare magazyny i przestrzenie przemysłowe w okolicach portu przekształciły się w modnych loftów, galerie sztuki i place dla food trucków. Chociaż odnowienie okolic portu w Gdańsku przynosi wzrost gospodarczy i kulturną aktywność, to jednocześnie stawia pytanie, czy za to właśnie walczyła Solidarność. Ale takie skomplikowane pytania odłożmy chyba na bok. Historia to proces, który ma miejsce na przestrzeni dużych lat, a wakacje lecą bardzo szybko. Dlatego po wizycie do stoczni pojechaliśmy tramwajem do plaży, gdzie spacerowaliśmy po Bałtyku, cieszyliśmy się zachodem słońca. No co, moi drodzy, to tyle na dziś. Teraz jestem w jeziorze bałtyckim i to był Gdańsk. Bardzo interesujące miejsce, ale w końcu my zdecydowaliśmy, że pojedziemy na plażę tu w Jeltykowo. Tak. A na pożegnanie się chciałbym powiedzieć, żebyście wszyscy subskrybowali kanał. Jestem Janek i nie zapomnijcie zostawić kciuki do góry i komentarz poniżej. Dziękuję bardzo. Na razie, moi drodzy. Pa, pa.